Posłuchajcie, ziomkowie, co wam tutaj opowiem. Lepiej zanotujcie, bo nie zmieści się w głowie. Licznijcie wiedzy realnej o procedurze specjalnej, informacji przydatnej i niebanalnej. Kto ma serce czyste i umysł niewinny, niech wysłucha ballady o uszlachetnianiu czynnym. Jeśli nie chcesz zostać z gołą dupą w krzakach, to posłuchaj, kolego, tych wskazówek Rusaka. Chcesz, obywatelu, przytulić trochę hajsu? Kupiłeś za granicą tonę kiego szajsu? Tkaniny, guziki, nitki i inne bajery? Chcesz w kraju rodzinnym szyć z tego gajery i wysyłać gotowe gdzieś w obce krainy? Górna Volta, Somalia albo Filipiny? Rzecz w tym, że nie chcesz wydawać mamony na cła, podatki czy inne zabobony. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, posłuchaj kolego wskazówek Rusaka. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, posłuchaj kolego wskazówek Rusaka. Jeśli umiesz czytać, mój drogi kolego, może sięgnąć do unijnego kodeksu celnego. Artykuł 256 mówi na ten temat, lecz jak go przeczytasz, to nadal masz dylemat i nadal będziesz trwać w głębokiej zadumie, bo przeczytałeś, a za cholerę nic nie rozumiesz. Pierwsze, co musisz zrobić, numer EORI, bo bez tego nic nie zrobisz i nie ma, że boli. Być może dostaniesz bolesnej obstrukcji w wyniku lektury przeróżnych instrukcji, ale nic nie poradzisz, dni biegną jak berek i już po tygodniu masz piękny numerek. Potem składasz wniosek o wydanie pozwolenia. Przygotuj się duchowo na masę pieprzenia. Ile metrów nici, ile sztuk guzików, to wszystko musisz podać dla wygody urzędników. Ile to wszystko warte i ile gajerów zamierzasz z tego uszyć dla zamorskich frajerów. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, to posłuchaj kolego wskazówek Rusaka. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, to posłuchaj kolego wskazówek Rusaka. Złożyłeś i myślisz sobie, a teraz chwil kilka i będzie pozwolenie, lecz to w bajkach tylko. I że wszystko pięknie, bezproblemowo w urzędzie przeczytali i pokiwali głową, odłożyli na półkę z takim komentarzem. Bez pośpiechu, bo jeszcze pomyślą gówniarze, że my tu wszyscy bardzo się nudzimy, więc idź na urlop albo wyjedź do rodziny, bo masz 4 miesiące, kiedy urząd celny będzie rozpatrywać twój wniosek bezczelny. Minęły 4 miechy, ty nieco zdumiony otrzymujesz z urzędu list polecony, w którym woła cię urząd i to bez pieprzenia do złożenia zabezpieczenia na ewentualne cło, jak i podatek, gdybyś nie wywiózł w cholerę tych pieprzonych szmatek. Kasa, podpisy, pieczątki, kilka chwil cierpienia i już jesteś posiadaczem stosownego pozwolenia. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, to posłuchaj kolego wskazówek Rusaka. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, to posłuchaj kolego wskazówek Rusaka. Pewnie nie masz o tym bladego pojęcia, ale w pozwoleniu masz wpisany urząd objęcia, urząd kontrolny i urząd zakończenia i tylko w nich możesz dokonać zgłoszenia. To wszystko nie wymaga większego polotu. Szyjesz, wywozisz, resztki dopuszczasz do obrotu, a na koniec musisz rozliczyć pozwolenie i możliwe, że zwrócą ci zabezpieczenie. Zakończyłeś biznes, myślisz o kolejnych, lecz pomyśl też o ciężkiej pracy urzędników celnych, o biurokratach, co przy setkach hektolitrów kawy tworzyli rozporządzenia, kodeksy, ustawy. To ich niezmordowany, nieludzki wysiłek powoduje, że Unia rośnie ciągle w siłę. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, to posłuchaj kolego wskazówek Rusaka. Jeśli nie chcesz zostać dupą w krzakach, to posłuchaj kolego wskazówek Rusaka.